Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcineczek, oczywiście francuskie klimaty na mapie Le Mache. Dojechaliśmy tutaj do końca i powiem wam, że jestem bardzo zadowolony ze współpracy z pracownikiem tutaj. Na samym początku może to dziwnie wyglądało, ale teraz jest naprawdę perfekt, wszystko tutaj się fajnie zazębia. Nauczyłem się z nim troszeczkę współpracować. Następnym razem na pewno zrobię to samo, czyli dużo miejsca na poprzeczniakach, żeby po prostu ten pracownik miał miejsce do nawrotu i wtedy to całkiem fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o to, ile tutaj zebraliśmy tego żyta na zielonkę, to jestem też zadowolony, bo 200 tysięcy, może tak, 200 tysięcy tutaj naprawdę jest to jak najbardziej realistyczna ilość, a tyle założyłem, że chciałbym pozyskać. Mamy tutaj wiosnę i już w tym momencie zrobiliśmy dosyć dużo tej sieczki, w związku z tym jeszcze w przeciągu całego roku do jesieni jest kilka okazji, tak więc na pewno będziemy mogli mieć więcej tej kiszonki. Te 200 tysięcy wydaje mi się, że na okres zimowy spokojnie wystarczy, nawet gdybym tutaj jeszcze podwoił tą produkcję zwierząt, co jest możliwe, dlatego też się uparłem na te 200. Dlatego też na ten moment będę siał kukurydzę na ziarno. Nie będzie to już kukurydza ta na kiszonkę, ponieważ no, już nie potrzebuję. Chociaż wcześniej była tego typu sytuacja, że myślałem, że właśnie na tym polu będą dwie uprawy w jednym roku, takie objętościowe, które generują tutaj dużo objętości i dużo będę miał tej sieczki, ale już po pierwszych zbiorach już wiem, że nie będę aż tak dużo potrzebował. Tak więc następną będzie kukurydza na ziarno. Chociaż zastanawiam się nad uprawami jakimiś jarymi, to kwestia też tutaj hodowli ślimaków, bo wiecie, że tam no trzeba będzie dosyć dużo paszy robić, a ta wytwórnia tej paszy no ma jakąś ograniczoną mocę, tak? W zasadzie tylko jest w stanie wyprodukować tej paszy, no dobra, jedź. W zasadzie jest w stanie wyprodukować tej paszy tylko dla około 30% tych budynków. W związku z tym będę musiał tam mieć 3 linie i z tego co pamiętam, to tylko raczej chyba uprawy jare są stosowane. Nie wiem, czy kukurydza jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o tą karmę dla ślimaków. To tak dziwnie wygląda cały czas, mówię o tej karmie dla ślimaków, ale tak jest. Tak więc może tutaj zamiast tej kukurydzy jeszcze sorgo posiejemy, nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie posiać jęczmień, chociaż tu już jest, no sorgo na pewno uda się posiać. Jeżeli tak, to będzie fajnie. I chyba pójdziemy w tym kierunku raczej. Dodatkowo za jakiś czas tu dosyć dużo będę zarabiał. W związku z tym, żeby nie było tak troszeczkę nudnawo, zdecydowałem się zacząć tutaj używać modyfikacji Red Tape. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę pod górkę. Kończymy zbiór żyta, ale chyba jeszcze będę musiał raz tutaj przyjechać, bo za chwilę będę miał pełną przyczepę. To nie jest generalnie żadnym problemem. Daleko nie trzeba jeździć, tak więc też nie jest coś takiego, że tutaj utknąłem przy tej robocie na 2-3 godziny. Nie, tylko po prostu cały czas sobie jeździmy. Szybciutko to zrobiłem. W zasadzie będę próbował i będę stosował się do taki mam plan, żeby tutaj w okolicy gospodarstwa właśnie, o ile podozmiany pozwolą, właśnie będę te pola przeznaczał pod uprawy, z których będziemy pozyskiwać kiszonkę, a tutaj na tej mapie no jest dosyć dużo tych upraw. Ostatecznie zakończyliśmy z wynikiem 230 tysięcy, czyli jeszcze więcej nawet niż się spodziewałem i to na razie mi wystarczy. Dobra, teraz zjeżdżamy sieczkarnią, niedaleko mamy, tylko jest kwestia tego typu, czy uda nam się bezproblemowo wrzucić tą przystawkę na wózek, bo na samym początku były tutaj pewne problemy w poprzednim odcinku, ale teraz wydaje mi się, nie wiem, czy będę przestawiał, to chyba okej. Spróbujemy za pierwszym razem podjechać, jeżeli się nie uda, to troszeczkę bliżej asfaltu ten wózek dociągniemy. Ale wydaje mi się, że powinno być ok. No i jest elegancko. Dobra, odczepiamy.
Tylko gdzie teraz będziemy parkować ten sprzęt? Nie chciałbym go gdzieś wyciągać stąd. Dobra, już wiem gdzie, w którym miejscu. Spójrzmy, jak tu wygląda sytuacja. No pH, tak więc będziemy chyba musieli tutaj wapnować. I nawożenie to oczywiście może być później zrobione, to nie jest teraz potrzebne. Należałoby też zrobić tutaj orkę. Mam pług, ale chyba będę musiał kupić albo wynająć oczywiście głębosz, żeby tutaj w kontekście rolnictwa precyzyjnego było lepiej. No i kwestia jest tego typu, co z tą lucerną, bo teoretycznie mógłbym zrobić z tego siano. Tylko że jest kwestia tego typu. Sprawdzałem tutaj i okazuje się, że można tą lucernę młócić. W kwietniu można ją po prostu młócić. A tą lucernę na tej mapie da się młócić. Ja rozumiem, że ona tutaj wygląda na taką zieloną. Jeszcze kwiatki ma chyba, jeżeli się nie mylę. Natomiast wydaje mi się, że można by spróbować tutaj przyjechać kombajnem i zaczepić tą lucernę. Może się uda. Jeżeli tak, no to fajnie. Zobaczymy, co się też stanie z tą kończyną. Czy będzie podobnie jak to było w przypadku trawy, którą kosiliśmy jesienią, że będzie można to na przykład zwinąć i będzie kiszonka? Czy też siano można będzie z tego zrobić? Zobaczymy. Zaraz spróbuję tutaj przyjechać kombajnem i zacząć młócić. Jeżeli się da, to fajnie. Jeżeli nie, no to zrobimy z tego siano. Ale zanim zaczniemy eksperymentować z lucerną i spróbujemy tą lucernę wymucić na nasiona, to jeszcze tutaj do tartaku troszeczkę precyzyjnej roboty jest. No ale oczywiście musimy też zarobić, bo w kontekście tego, że chcę kupić głębosz, który chyba nie będzie wiele kosztował, ale wapno, tak więc potrzebujemy troszeczkę tutaj zwiększyć stan konta. No i oczywiście, żeby księgowa miała też coś do roboty. Całe szczęście niedaleko mamy do wywożenia i w sumie tutaj to jest bardzo, bardzo wygodne. Jeszcze sobie rzucimy okiem, jak wygląda tutaj sytuacja, czyli tak, podozmian został zapisany, no i teraz te przychody też już zostały uwzględnione, nawet będziemy musieli jakieś podatki płacić. Zobaczymy w przyszłości, najprawdopodobniej wrzesień może być ciekawy. Lecimy troszeczkę przeeksperymentować, troszeczkę to będzie dziwnie wyglądało, że tutaj w kwietniu próbuję, jeżeli się uda, zrobić to na nasiona, w tym sensie, że lucernę kosimy tutaj na nasiona. No oczywiście najlepiej byłoby i żeby to zrobić w drugim pokosie, tak? Lucerna oczywiście na nasiona może być robiona w pierwszym pokosie, ale lepiej, żeby było w drugim pokosie i wtedy to rzeczywiście tu w grze lepiej wyglądałoby, bo wtedy terminy by bardziej odpowiadały, nie tak jak teraz jest kwiecień, ale to lato albo wczesna jesień. Natomiast ja tu chcę po prostu tylko przeeksperymentować, zobaczyć jak to jest i czy w ogóle to będzie działało. Tak więc jeżeli was to mierzi, że jak to będzie tutaj wyglądało, to co do zasady autorzy chyba mają tutaj taki pomysł na tą lucernę, bo generalnie lucerna w farmingu to jest fajna uprawa, ale ona sprawia pewne problemy z racji tego, jaką ona jest rośliną, bo to jest bardzo ciekawa roślina. Zresztą można sobie troszeczkę o tym porozmawiać. Tak więc ja tutaj robię to już w kwietniu, ale chyba, jeżeli się nie mylę, autorzy wychodzili z założenia, że jeżeli ktoś chciałby tutaj pozyskiwać nasiona z tej rośliny, to najlepiej zrobić to w drugim pokosie, czyli najpierw pozwolić, żeby roślina wyrosła i skosić to na siano i dopiero jak odrośnie, no to wtedy rzeczywiście byłoby tak, że będzie to gdzieś tak, no w wakacje, tak? No, dobra, rozkładamy się. Nie, gdzie tu się rozkłada, bo już zapomniałem. Tutaj się rozkładamy, tak? Już zapomniałem. Tak więc w ogóle zobaczymy, czy tutaj się da. Przyczepy chyba też tutaj nie potrzebujemy, bo jeżeli jest to troszeczkę realistycznie zrobione, to tutaj podejrzewam, że ten zbiornik wystarczy. Tutaj plonowanie lucerny to nie są jakieś duże ilości. Nasionka lucerny, nie wiem czy widzieliście w rzeczywistości, troszeczkę przypominają rzepak wielkością, tylko są takie bardziej podłużne. Nawet kolorystycznie troszeczkę można by powiedzieć też, jeżeli nie widzieliście, to może wam to coś uzmysłowi. Zresztą zobaczę, jak tu będzie wyglądało to. Dobra, palimy tutaj maszynę i w ogóle sprawdzimy, czy ja tutaj czasami się nie zbłaźnię i zaraz nie będzie czegoś takiego, że ja to będę, wiecie, musiał stąd wybrnąć jakoś. To, że jest zielone, no to jest zielone, to jest, no fajnie gdyby tutaj można było używać desykanty, nie? To by było elegancko, nie? Dobra, jeszcze sobie włączymy pokos, bo chciałbym zobaczyć, czy coś z tego uzyskamy, nie? I lecimy sobie, zaraz to przelecimy, no i zobaczycie, że te nasiona są tutaj generowane.
Nie wygląda to zbyt fajnie, tak jak powiedziałem, no bo jest kwiecień. Ale ta roślina stwarza duże problemy dla twórców modyfikacji. Dlatego ja, wiecie co, ja się nie dziwię, że Giants jeszcze jej nie wrzuci do podstawki. Bo dla gry to jest naprawdę trudna roślina, autentycznie. Trudna roślina. I dla modyfikacji też może być trudna. Zresztą tutaj są problemy z tą rośliną, jeżeli chodzi o, nie wiem, chociażby podozmiany. No z jednej strony roślina, która z racji tak zwanej autotoksyczności, jeżeli dobrze pamiętam, no nie jest, nie nadaje się za bardzo do monokultury. Ale przecież jak najbardziej jest to roślina wieloletnia, w związku z tym tutaj 3 lata na tym samym stanowisku, no to w sumie jest okej, nie? Tak więc jak ma modyfikacja traktować taką roślinę, która rośnie po sobie przez 3 lata, ale z drugiej strony nie powinna być siana po sobie, tak? Bo ta autotoksyczność powoduje, że to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. Dodatkowo roślina, która w zasadzie nie potrzebuje nawożenia, jeżeli chodzi o azot, tak? To może raczej tak. I tutaj, jeżeli się nie mylę, to rolnictwo precyzyjne nie ogarnia tej rzeczywistości, bo zobaczcie, jak tu wygląda. 0 azotu, skosiliśmy, 0 azotu, tak? No nie wiem, być może gdybyśmy to, nie wiem, przeorali, to wtedy ten azot dostaniemy. Zresztą zobaczcie, jakie fajne jest tutaj ściernisko, nie? Po tym. No i jak te... No kwiatki są, No idealnie by było, gdybyśmy zrobili to na przykład później i żeby to niekoniecznie było coś takiego, że ona jest zielona, bo ona może być trochę zielonawa, nie? Ważne, żeby stronki były suche, tak? No idealnym byłoby, gdybyśmy skosili to, nucili dwuetapowo, nie? Czyli najpierw kosimy na pokos i później zbieramy, chociaż musiałbym sprawdzić, czy tutaj te pokosówki ogarniają taką rzeczywistość, jaką jest lucerna i ewentualnie mucenie. Wcześniej, jak to testowałem, to nie miałem mapy, na której można było po prostu mucić, znaczy pozyskiwać nasiona z lucerny. W związku z tym na tej mapie będę musiał to przetestować. Autentycznie będę chciał to przetestować i być może byłoby coś takiego fajnego. No to by była rewelacja, nie? No i też brakuje jednej rzeczy tutaj w farmingu, desykantów, nie? Bo akurat w przypadku tutaj lucerny, no idealnie by było desykowanie tej lucerny. Dzięki temu mamy tutaj równomiernie uschnięcie tej rośliny. No i wtedy jest sens. No i już nawet widać, że jest z klonowaniem tutaj, już jest troszeczkę na bakier, bo tutaj już w tym momencie mamy 400 litrów, tak? No to lucerna czegoś takiego nie osiągnie, jeżeli chodzi o nasiona. A więc ten realizm w farmingu no jest jaki jest, ale widzicie, niektóre uprawy są naprawdę trudne, żeby w farmingu były realistyczne, nie? Do tego trzeba też odpowiednio ustawić własne zasady, tak więc, że to, co ja tutaj robię, no wiem, że nie powinienem tak robić. Chociaż roślina, owszem, można ją zbierać na nasiona w pierwszym pokosie. Jest to trochę trudniejsze, w tym sensie, że no najczęściej jest mniej jak gdyby taka wyregulowana ta roślina. Drugi pokos jest lepszy. I też w realiach farminga to by było wyglądało ciekawiej, lepiej, w tym sensie, że to było już najprawdopodobniej w wakacje, w lato i to by było troszeczkę inaczej wyglądało. Chociaż roślina pewnie tak samo by wyglądała, nie? Tutaj jeszcze jest dodatkowo, mam takie wrażenie, że jak zbieramy to jest od razu siano. Tak więc to jest też duży plus, że od razu będziemy mieli siano. Tak więc o ile realizm czegoś takiego jest dosyć trudny do osiągnięcia w grze, zwłaszcza tutaj w farmingu, nawet w przypadku modyfikacji, chyba żeby rzeczywiście to zrobić, ale nawet nie wiem, jak to będzie wyglądało tutaj w przypadku płodozmianu, bo płodozmian oznacza uprawę jako uprawę, która była na jakimś polu w momencie, kiedy zbierzemy tą uprawę, ewentualnie kiedy zaorzemy uprawę, jeżeli się nie mylę. Tak więc tutaj będziemy chyba karani za to, że zbieramy. Chyba, żeby było to fajne, tak zrobione, żebyśmy byli karani pod warunkiem, że zbieramy to na nasiona. Ale nie wiem, czy modyfikacja jest, czy rolnictwo precyzyjne. Jak widzicie, rolnictwo precyzyjne nie dorzuca tutaj po zbiorze. Zresztą może niekoniecznie musi dorzucać po zbiorze, mogłoby dorzucić po zaoraniu. Ale oczywiście ja nie będę tutaj
Nie będę tutaj tej lucerny tutaj zaorywał, nie będę nic siał, tylko co najmniej do końca tego sezonu ona tutaj będzie. To więc jak nawet myślę, żeby te pola 2 połączyć, to na pewno nie w tym roku, no bo ta lucerna tutaj będzie. Kwestia nawet chwastów, one tutaj będą chyba chwasty generowane na lucernie, to też w przypadku lucerny różnie bywa, nie? Na samym początku te chwasty są, później już ich nie ma, no bo ta roślina dominuje już i wtedy jest ciekawie, nie? Tak więc powiem wam, że z niektórymi uprawami to Giants miałby mocno pod górkę, jeżeli to na modyfikacjach jest trudne do ogarnięcia, bo akurat lucerna jest tutaj bardzo ciekawą uprawą pod tym względem. I w sumie fajnie. Pierwsza z farmingowych takich map, gdzie do 22 były takie mapy, gdzie też można było zbierać sobie na nasiona. To nie jest nic nowego w farmingu, że takie rzeczy są. Na modowalnych mapach są takie sytuacje, że można było zbierać, ale Giants podejrzewam, że długo będzie się do tej lucerny zbierał. Chociaż ona jest popularna i w sumie bardzo ciekawą rośliną jest, nie? Na pewno można by zrobić, no wyobraźcie sobie, że Giants by zrobił DLC dedykowane tej uprawie, łącznie z maszynami i wprowadziłby mechaniki. Powiem wam, że takie DLC to by był sztosik, nie? Łącznie z, nie wiem, z dwuetapowym zbiorem, mechanika desykacji, później jeszcze podozmiany ewentualnie, żeby to było rozróżniane. To powiem wam, że byłoby naprawdę takie DLC, które, no byłoby niesamowite. Byłoby niesamowite, no ale trzeba zwrócić uwagę, że gra, jaką jest Farming Simulator, jest to gra dla dzieci, to wyobraźcie sobie, że Giants zrobiłby coś takiego, nie? To po pierwsze większość osób w ogóle nie wiedziało, o co come on, dlaczego tak ta roślina tak dziwnie tu wygląda i tak dalej. O co tutaj chodzi, że coś trzeba opryskać, żeby w ogóle żniwa zrobić i tak dalej, albo gdzieś pokosówką pojeździć sobie i żeby w ogóle zrobić. Pewnie ktoś by zrobił pokos i zebrał to jako siano, czy coś takiego. Pewnie by były takie sytuacje. Jeszcze by było, wiecie, najgorsza by była sytuacja, że ktoś by tutaj, wiesz, przyczepą jakąś dużą przyjechał i liczył na to, że będzie zbierał tutaj z hektara, nie wiem, ile tysięcy litrów, a tu się okazuje, że w zbiorniku to sobie weźmie, zawiezie do gospodarstwa. Wiele było takich, no mogło być dla wielu grających farminga i to nie mówię, że żadną złośliwością, bo ilu z was pewnie widziało, a może raczej nie widziało, jak się zbiera lucernę na nasiona. To nie jest coś, co widzi się powszechnie na polach, nie? To jest raczej rzadkość, tak? Ja osobiście widziałem to ze 2 razy, albo 3 razy widziałem w życiu, nie? Raz miałem okazję siedzieć w kabinie i słuchać, jak narzekał tam kombajnista, jak to mucił, nie? I tyle, bo roślina też jest dosyć specyficzna, dosyć twarde łodygi ma i tak dalej, a jeżeli zbierasz to na nasiona, to ona już jest taka, wiecie, łykowata mocno, nie? Więc to też było dosyć dużo klnięcia wtedy i tak dalej. A jednak jest to bardzo popularna roślina, nie? Dosyć często można spotkać lucernę. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo często wykorzystywana. Tak więc, no... Można by zrobić takie DLC, ale oczywiście jak tutaj nawet sam, mimo tego, że chciałbym, żeby coś takiego było, to od razu widzę, że tutaj twórcy modyfikacji mają też ciężko, mają mocno pod górkę z tą modyfikacją. To tak samo jak zbieranie buraków, nie? No dla większości z nas też pewnie, co prawda, no to nie jest jakoś fajne, zrobienie kiszonki z liści buraczanych, nie? Ale pewnie z wielu z was by... Na pewno, gdyby było takie DLC, w którym Giants by coś takiego wprowadził, to pewnie, może nie to byłoby powszechne i wielu youtuberów by się w ogóle zastanawiało po cholerę i dlaczego trzeba za to wydać 12,99, ale dla wielu z was to by było złoto, co nie? Gdyby była takie DLC, w którym mamy maszynę, jest jakiś ogławiacz, można zebrać te liście, zrobić z tego kiszonkę, ona by miała jakąś inną charakterystykę, byśmy skarmiali tą kiszonką na przykład tylko opasy, no ale z drugiej strony najpierw Jazz musiałby te opasy dodać. Chociaż nie, no bydło rasy mięsnej też, okej, spoko by było, nie? W tym sensie, nie? Gdyby, no ale to już by wymagało, wiecie, w tej grze naprawdę, żeby to była symulacja, tak więc to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli tego twórcy
na modyfikacji nie ogarniają, to Giant się za to nie weźmie, zdecydowanie. Chociaż jest dużo rzeczy jeszcze w tej grze, które naprawdę można by tutaj zrobić, dosyć ciekawie, no ale są one trudne do zrobienia, podejrzewam. Albo nie są takie powszechnie znane, albo pamiętane, no bo kto teraz robi już kiszonkę z liści buraczanych. Ona odeszła w niepamięć, bo w sumie trochę, no w sumie ciężko było zaakceptować fakt, że później mleko śmierdziało tą kiszonką, tak? Bo ktoś zdecydował. Nawet nie chodziło, że karmił tam jakoś dużo dawał tej kiszonki, ale to jest tak intensywny zapach, ta kiszonka ma. Zresztą z drugiej strony, nie wiem, czy to w ogóle ekonomiczny ma jakiś sens, bo liście buraczane mają bardzo dużo wody i one redukują się tak mocno, że z dużej objętości tych liści buraczanych później tej kiszonki było naprawdę niewiele. A te odcieki to były tak toksyczne, że tam wszystko wypalało, nie? Takie historie jeszcze można było, być może jeszcze gdzieś to widać, możecie zauważyć w Polsce, ale nie są to już jakieś powszechne rzeczy. Natomiast one były powszechne jeszcze w latach 90. na przykład w Polsce. Jak pamiętam, jak ja byłem dzieciakiem, to jeszcze takie rzeczy widywałem. I w sumie bardzo bym chciał, żeby coś takiego było. I tak jak zobaczcie, tak jak powiedziałem, no nie będzie tutaj, dlatego ja tej przyczepy w ogóle nie brałem, bo wiedziałem, że no znając twórców, że oni tutaj nie odwalą czegoś takiego, że tutaj będą plony jakieś wysokie. One są wyższe niż powinny być. Zdecydowanie wyższe, ale tutaj też chodzi o to, żeby no też jakaś grywalność była, żeby nie było czegoś takiego, że tam w zbiorniku nic nie będzie i na przyczepie wysypiesz, będzie taki 2 worki, nie? Czy coś takiego, nie? Bo to wtedy nawet, nie wiem, musielibyśmy tutaj jakąś, no nie wiem, jakoś też od razu jakąś workownicę zrobić. Ja nawet się zastanawiam, czy by tutaj nie wrzucić workownicę, tą z Bergman i tą lucernę i trzymać w binie, bo to jest, nie ma sensu, tylko w workach, żeby sobie leżały i coś takiego, nie? To by było też ciekawe, nie? I chyba zrobię tutaj drugi pokos, też będę mucił, bo zobaczcie, jaki jest fajny. Ja mam tutaj włączoną modyfikację na robienie siana. Więc teraz ona chyba nie ogarnia czegoś takiego. Dlaczego? Ponieważ tu już jest gotowe siano, jeżeli się nie mylę. I ta modyfikacja w ogóle nie reaguje. To nie? Zobaczcie, już jest rodzaj roślin lucerna i ostatnia jest plon podozmianu. Zobaczcie, jak szybko leci. No to o czym mówiłem, że no modyfikacje tutaj będą miały problem. Być może ja tutaj pozmieniam sobie ten podozmian i zrobię to w taki sposób, żeby jednak monokultura była akceptowalna. Ponieważ, no tak jak powiedziałem, no tak działa modyfikacja, nie? A ja tutaj mam zamiar też sobie mucić, bo tą lucernę, tylko że będę to robił raczej w drugim pokosie. To, o czym mówiłem, że będę ten kawałek trzymał, lucernę, natomiast będę robił taką dobrą praktykę, że pierwszy pokos będzie, nie wiem, na zielonkę na przykład, albo na siano, natomiast ten na nasiona będę robił sobie jako drugi pokos, powiedzmy na wakacje, znaczy latem, nie? Chociaż i tak ten drugi pokos teoretycznie powinien wypaść we wrześniu, jeżeli się nie mylę, coś takiego. Więc jak mam możliwość pracy przy lucernie, to zawsze mam zawsze takie przemyślenie, że ta uprawa to naprawdę dla Giants to by było naprawdę wyzwanie, bo to jest wyzwanie nawet dla twórców modyfikacji. Niewiele jest map, gdzie można w taki sposób ogarniać sobie coś takiego, że i jak widzicie, no tutaj no kosimy tak naprawdę lucernę, która ma kwiatki, nie ma stronków, chociaż można by się pokusić, żeby zrobić tu jeszcze jedną dodatkowy etap wzrostu, kiedy ona byłaby właśnie gotowa do zbioru. Wyobrażam sobie, że ci, którzy stworzyli tą mapę, spokojnie mogliby dodać jeszcze jeden etap wzrostu, kiedy ta lucerna nie miałaby kwiatów tych takich fioletowych, tylko by miała stronki i by była niekoniecznie jakoś całkowicie taka uschnięta, ale troszeczkę taka niekoniecznie aż tak mocno zielona, nie? Tylko już tak i wtedy te siano byłoby ok. Wydaje mi się, że wtedy to naprawdę by było fajne. Dokładnie, no.
Bo też, jeżeli się nie mylę, ta uprawa chyba nie usycha. W tym sensie, że nie ma takiego etapu wzrostu, gdzie usycha, ale mogę się mylić. No i to, o czym powiedziałem, popracowaliśmy sobie. Ile tutaj w ogóle jest hektarów, nie? Na tym kawałku? No proszę bardzo, plonowanie całkiem nieźle. 4000 litrów z hektara moglibyśmy wybrać. No to powiem wam 10 razy większe niż można by się spodziewać z takiej uprawy, co nie? A więc pod tym względem to, o czym mówię, że często możemy narzekać na Giants, a tutaj jednak twórcy modyfikacji mają też problemy. Dodatkowo jeszcze te modyfikacje, o czym wspomniałem, podozmian, też sobie nie radzi z taką uprawą. Rolnictwo precyzyjne, jak widzicie, też sobie za bardzo nie radzi, nie? Chociaż, no nie wiem, może tutaj będzie rzeczywiście coś dodane w kontekście tego, ale ładnie wygląda. To trzeba przyznać. No i rzeczywiście, chociaż wygląda tak, jakby tu już był 4. albo 5. pokos, nie? Bo już jest tak gęsto, tak fajnie wygląda i się robi lotnisko wtedy, nie? Mam kolegę szybownika i on twierdzi, że jeżeli musiał gdzieś awaryjnie lądować, a zdarzało mu się to właśnie jeżeli idealnie było, jeżeli gdzieś zobaczył, że była lucerna i ona była skoszona, bo wiedział, że tam będzie twardo, nie? Dobra, rzucimy sobie ten header. Trochę słabo to wyszło. Dobra, powtórzymy to. I zaraz tu przylecimy i to jeszcze zwiniemy to. Żeby nie było, nie? Podczepiam moją nową pracę, która nie jest nowa. Jest używana, ale dzięki temu, że jest możliwość tworzenia większych belek, jest lepsza i jeszcze nawet zarobiłem. To chyba na live zrobiłem coś takiego, że akurat była taka możliwość, że była używana maszyna. Tą pracę, którą miałem, sprzedałem, a kupiłem w zamian tą, bo ona może robić większe belki, 150. Właśnie, jeszcze wracając do tych nasion, bo już chciałem lecieć. A, kombajn jeszcze tutaj stoi, bo najprawdopodobniej będę musiał pojechać. Nie wiem, czy ja mam gdzieś tutaj paliwo, bo w kombajnie brakuje paliwa. Więc będę musiał chyba pojechać i zakupić paliwo. To mi się wydaje, dlatego tutaj nie zjeżdżałem. I autentycznie, zaraz zobaczymy, jak te nasionka wyglądają, bo nie do końca jestem przekonany, znaczy w ogóle nie wiem, jak one wyglądają. I chyba, wiecie co, zrobię sobie coś takiego, że nie będę tego wrzucał do binu, tylko po prostu poworkuję to i tyle. I tak jak widziałem, tu chyba, tak, to są takie, zresztą zaraz wyjdziemy, to pewnie troszeczkę będzie wyglądało jak jakaś fasolka, tak? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie, no, czyli to są tak jak rzepak, tak? Tutaj po prostu twórcy wykorzystali chyba nasiona rzepaku, tylko troszeczkę jest inny odcień, nie? W sumie tak to jest zrobione, jeżeli się nie mylę, co nie? Co sądzicie o tym? Dobra, w sumie akceptowalne jest. I autentycznie chyba to poworkujemy. A ten sprzęt na razie sobie tak, cofniemy, złożymy go, bo będę musiał autentycznie pojechać jeszcze po zatankować, bo już jest mało paliwa, a ja nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy ja mam tutaj gdzieś zbiornik z paliwem na gospodarstwie. Chyba niekoniecznie. Dobra, wyłączymy tego sprzęta, tak więc czeka mnie przed żniwami wizyta w stacji benzynowej. Będę musiał jeszcze ogarnąć, gdzie ta najbliższa stacja benzynowa jest. Dobra, tu ładnie sobie poustawiliśmy. Problem był trochę wepchnąć tą przystawkę, no ale jakoś się tam wepchnęło. Dobra, lecimy teraz zobaczyć, czy w ogóle się da zrobić z tego siano. To wygląda jak siano. Tak więc to by był całkiem fajny pomysł, żeby zrobić coś takiego. I to naprawdę elegancko wygląda wtedy. Tak jak powiedziałem, ja tutaj stosuję modyfikację do robienia siana, ale nie wiem, czy ona obsługuje też tą lucernę. Bo tutaj wygląda, że nic nie pokazuje. Dobra. Okej. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, jeżeli bym tutaj kosiarką to skosił. Może być ciekawie, ale to się przekonamy chyba w następnym sezonie. Bo w następnym sezonie, tak jak powiedziałem, tak, jest siano z lucerny, tak więc świetnie. Nie będzie tego chyba siana zbyt wiele. To akurat w sumie też mi pasuje. Nie liczę na to, że będzie tutaj jakieś potężne ilości tego siana. Ale są. Tak więc, no idealna roślina. Z jednej strony zbieramy sobie nasiona. Wysuszy się, co nie? W kombajnie chyba tak magicznie. Nie trzeba tego nawozić. W zasadzie. Rośnie to faktycznie roślina wieloletnia, tak jak trawa. No jednak troszeczkę z tymi podozmianami to mogło być troszeczkę nie teges. No i proszę bardzo, robi od razu sobie sianko. I ładnie jeszcze wygląda. Dodatkowo tutaj jeszcze jedna rzecz.
Przecież tutaj charakterystyczne są te kwiaty. No i jeżeli się nie mylę, to ta roślina wymaga, żeby była zapylana przez owady. Tak więc fajnie by było właśnie w momencie, kiedy ona kwitnie, tutaj rozstawić jakieś ule. To by było rewelacyjne, co nie? Tak więc ta roślina jest naprawdę skarbnicą ciekawych rzeczy, które można tutaj robić wokół niej. To nie? Można, jak widzicie, pozyskiwać nasiona, można z tego zrobić paszę, może być pożytkiem dla pszczół, to nie? Tak więc, no to naprawdę była rewelacyjna rzecz, nie? Dlatego dla mnie ta lucerna to jest naprawdę... Jak kiedyś Giants się za to chwyci i zrobi to, chociaż podejrzewam, że nawet jakby się chwycił, to chyba niekoniecznie dobrze by to zrobił. Ale wyobrażam sobie, że na zakończenie tej serii Giants stworzy DLC takie, o którym mówiłem, i to będzie ukoronowanie tej całej serii, powie, no już więcej nie możemy dodać tutaj do tej gry, to zrobimy sobie takie wybitne DLC i będzie się nazywało Lucerna i nic więcej i ogarniemy w tej grze Lucernę w taki sposób, jaka ona jest. No to wtedy powiem wam, że to by było bardzo fajne zakończenie tej serii, bo kiedyś ta seria chyba będzie miała koniec, co nie? No chyba, że nie, no, że, nie wiem, będzie Farming Simulator, nie wiem, 78 na przykład, czy coś takiego i będziemy tam zajmowali się dronami. Ja już pewnie nie dożyję tego, ale być może wy. I będziecie dronami na przykład. Będzie jakaś stara seria i wtedy kombajn w ogóle będzie, albo opryskiwacz, nie? I ktoś będzie, jakiś osoba, która będzie, nie wiem, czy będzie wtedy YouTube, ale powiedzmy taki YouTube będzie tłumaczył, że to jest opryskiwacz, takie urządzenie. Ponieważ taki opryskiwacz, który jeździł po polu, nie? Nie coś takiego, co teraz widzicie, że latają sobie i coś tam opryskuje. Jakieś takie małe helikoptery, czy coś takiego. Tylko, że... albo w ogóle opryskuje. Może dlatego, że opryskuje, bo wyobraźcie sobie, kiedyś były chwasty. Czy coś takiego. Chociaż podejrzewam, chwasty zawsze będą. Te cholery to zawsze będą, no, więc tutaj pod tym względem to chyba nic się nie zmieni, tak mi się wydaje. Dobra, mamy sianko, tak więc świetna rzecz. No idealna roślinka. Dlatego tutaj ona będzie dosyć często. Będę dosyć dużo przy niej pracował. Chciałbym tutaj przeanalizować różne dziwne rzeczy, zrobienie z tego różne podejścia. Wysuszyć to, bo chyba w suszarni też można ją wysuszyć. Tak więc to też będę chciał zrobić. Tutaj na pewno będę chciał kilka odcinków poświęcić Lucernie, bo ona na tej mapie jest. Jest zrobiona dosyć fajnie, chociaż liczę, że można by było tu zrobić jeszcze lepiej, ale jest spoko. No i to, o czym powiedziałem, może oprócz ślimaków tutaj należałoby pomyśleć o pszczołach. To jest chyba dobry pomysł, co nie? Zwłaszcza, że będziemy mieli tutaj grykę. Mamy. To może być naprawdę spoko rozwiązanie. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Anton.